Siema, tu wahacz. Zapraszam na test flagowego modelu Daci, czyli Bigstera, z układem napędowym, który dla wielu osób może mieć tutaj najwięcej sensu z punktu widzenia finansowego, to znaczy z benzyną 140 koni połączoną z fabryczną instalacją LPG. Samochód dostałem także w wersji Extreme. Mówiąc o kwestiach finansowych, miałem na myśli fakt, że aktualnie jest to najtańszy silnik przewidziany do tego modelu, a dzięki instalacji LPG dostaje się skumulowany zasięg 50 litrów możliwej do zatankowania benzyny i tyle samo gazu, co przekłada się na możliwość bezproblemowego pokonania ponad 1000 km bez podjazdu na stację. Wersja Extreme już bazowa zdecydowanie nie jest, ponieważ należy ona do jednej z dwóch najbogatszych odmian i kosztuje od 118 900 zł. 400 zł tańsze jest Journey, które różni się niektórymi elementami wyposażenia i mniej stawia na podkręcenie designu, a Extreme bardziej, bo otrzymujemy w nim pakiet stylistyczny z akcentami w kolorze miedzi, na przykład na przednim pasie czy lusterkach, co przyznam dodaje samochodowi trochę uroku. A Bigster ogólnie oparty jest o projekt Dustera, tylko jest od niego większy, to znaczy zamiast 434 cm długości ma on 457 i też jego nadwozie dzięki temu, a także kilku zmianom stylistycznym sprawia wrażenie bardziej, powiedzmy, dla mnie dojrzałego. No i też większego niż jest w rzeczywistości, ale patrząc na suche dane, Bigster wcale nie okazuje się być aż taki big i bardziej zrozumieć można dzięki temu decyzję Daci, że zrezygnowała z oferowania w tym modelu trzeciego rzędu siedzeń. Wracając jeszcze do Extreme, to w standardzie dostaje się w nim 18-calowe felgi widoczne w egzemplarzu testowym, a lakiery inne niż biały wymagają dopłaty 3000 zł. Wnętrze Bigstera również dzieli projekt z Dusterem i ze swoimi kanciastymi kształtami dobrze komponuje się jak dla mnie ze stylistyką nadwozia i prezentuje się też ładnie. W wersji Extreme dostaje się znowu unikatową miedzianą kolorystykę na nawiewach, ale także zielonkawe dodatki. W innych odmianach też jakieś urozmaicenie występuje, na przykład w Expression wstawki są niebieskie, a w Journey jasno-szare, no ale na miedziane drobiazgi nie ma co liczyć. Już bez względu na odmianę, w kabinie nie ma co niestety liczyć na miękkie materiały, obszyte są jedynie podłokietniki przyjemną w dotyku tkaniną, ale pod nią jest od razu twardy plastik, więc ta tkanina specjalnie nie pomaga podczas kontaktu z łokciem. Poza tym od najwyższych partii drzwi, deski rozdzielczej mamy twarde plastiki, niektóre mają ciekawszą fakturę, chociażby tutaj, też kształt nawiewów, to poprawia wrażenia, ale gdy się spojrzy na te takie bardziej standardowe, większe, obszarowo plastiki, no to one mają już taką mocno przeciętną jakość. Na plus za to oceniam brak fortepianowej czerni, więc łatwo można całość utrzymać w dobrej kondycji. No i też nie ma problemów ze spasowaniem, nie żaden element, nawet ten wystający ekran, nie wydawał niepożądanych dźwięków podczas jazdy, no ale fakt zostaje, że jest tutaj mocno plastikowo i nie ma się czym zachwycać. Przejdźmy już do tego, co znajduje się w Bigsterze pod maską. Mamy tutaj bazowe w tym modelu benzynowe 1.2 o 3 cylindrach, wsparte miękkim układem hybrydowym. Motor ten oferowany jest w takiej samej formie także w wariancie bez instalacji LPG, jednak dołożenie gazu nie wymaga żadnej dopłaty, więc o ile ktoś nie ma na przykład jakichś restrykcyjnych odnośnie tego typu paliwa miejsc, gdzie musi wjeżdżać, to dołożenie gazu nie zaszkodzi. Tym bardziej, że jest on bardzo dobrze zintegrowany z całym samochodem, to znaczy przycisk aktywujący znajduje się z lewej strony kierownicy i nie odróżnia się od innych, mógłby być nawet trochę wyżej wyeksponowany, bo podczas jazdy nie jest tak łatwo go znaleźć, ale da się z tym żyć. Z kolei na zegarach mamy osobne komputery dla każdego z paliw z mierzeniem spalania, zasięgu, a samo przełączanie odbywa się praktycznie niezauważalnie dla osób w środku. Odczuć podczas jazdy można za to trzycylindrowość silnika benzynowego, bo ma on trochę bardziej warkoczący dźwięk niż ten z większych jednostek napędowych. Kiepsko brzmi on także podczas wkręcania na wyższe obroty, ale jest zarazem rozsądnie wyciszony w kabinie, zatem nie jest to poziom, który irytuje, a taki, który po prostu można odnotować i tyle. No i jest też lepiej niż w przypadku starszego 1.0 stosowanego chociażby w Dusterach. Trzycylindrowość silnika wpływa także na elastyczność. W tym przypadku wypada niewielką benzynę trzymać na obrotach powyżej 1700-1800, aby uzyskać lepszą dynamikę. Poniżej sytuacja trochę zależy od biegu oczywiście, ale jadąc z większymi prędkościami, na niższych obrotach auto jest bardziej ospałe. Też podczas przyspieszania pojawiają się niezdrowe odgłosy i lekkie wibracje sygnalizujące, że obroty są właśnie zbyt niskie i odczuwać to można chociażby w konkretnej sytuacji przez zestrojenie 6-stopniowego manuala.
to znaczy na szóstce trzyma on silnik na poziomie właśnie około 1800 obrotów przy 90 km na godzinę, co jest ok, jak się utrzymuje tą prędkość, ale gdy trzeba trochę zwolnić, na przykład przed zakrętem, to na szóstce przyspieszanie później od okolic 70-80 km na godzinę ma już niepożądane objawy, o których wspominałem, zatem na jakichś drogach pozamiejskich czasami trzeba trochę częściej niż bym chciał korzystać ze skrzyni. Pracuje ona na szczęście neutralnie, to znaczy nie zauważyłem problemów z precyzją czy haczeniem, żebym musiał walczyć o wbicie kolejnego biegu, ale zarazem wchodzą one bez jakiejś przyjemnej sprężystości. Nie jest to zarzut w aucie tego typu, a przedstawienie cechy, że nie ma się na nic ponadprzeciętnego pod tym kątem nastawiać. Swoją drogą mamy też tutaj dosyć miękko pracujące sprzęgło, więc wyczucie ruszania jest proste. Dodatkowo samochód ma bardzo krótki pierwszy bieg, co zwraca na siebie uwagę w mieście i nie powiem, aby mi to przeszkadzało, ale też nie jestem fanem takiej charakterystyki. Przy 120 km na godzinę przekładnia trzyma silnik na poziomie 2400 obrotów, a przy 140 km na godzinę 2800, zatem wtedy nie ma ani problemów ze zbyt niskimi do przyspieszania obrotami, ani silnik nie jest przesadnie piłowany. Dynamika samochodu jest moim zdaniem przyzwoita. Katalogowy czas sprintu do 100 km na godzinę wynosi tutaj 9,8 sekundy i jest on zbliżony do wszystkich innych układów napędowych oferowanych w Bigsterze, zatem zrywnością nie ma co się za bardzo w przypadku wyboru silnika sugerować i wypada przyjąć, że po prostu nie ma co się w tym modelu nastawiać na jakieś sportowe osiągi. Samochodu nie miałem okazji bardziej obciążyć, ale podczas samotnych podróży dla mnie przyspieszał on ok i wystarczająco do normalnej jazdy bez szaleństw. Dopiero od okolic 110-120 km na godzinę czułem wyraźniejszy spadek ochoty do przyspieszania, więc limity dróg ekspresowych to moim zdaniem rozsądna granica prędkości podróżnej w testowanej Daci. Powyżej tej wartości też wyraźnie rośnie hałas, no i spalanie, ponieważ przy 140 km na godzinę komputer pokładowy pokazywał 9 litrów benzyny albo 12 litrów gazu. Przy 120 km na godzinę było to już 7 litrów benzyny i 9,5 litrów gazu. Z kolei zwykłe drogi pozamiejskie to wyniki około 5-5,5 litra benzyny i 7,5 litra gazu. W Warszawie uzyskiwałem 6-6,5 litra benzyny i 9-9,5 litra gazu. Na te rezultaty wpłynąć może w pewnym stopniu obecność miękkiego układu hybrydowego 48 V, ale nie pozwala on na podróżowanie tylko w trybie elektrycznym. Podczas jazdy jego obecność odczuć można przez płynne odpalanie silnika przez system start-stop i możliwość np. dojeżdżając do świateł, wrzucenia luzu i szybszego wygaszenia silnika jeszcze się tocząc, ale dzieje się to przy prędkościach poniżej 10 km na godzinę, nic innego nie zauważyłem. W dwóch topowych odmianach Bigstera zegary mają 10-calowy ekran, a w dwóch najbiedniejszych 7 cali, dostając ten większy wyświetlacz, mamy dobre możliwości personalizacji informacyjnej. Z prawej strony można sobie dostrajać zestaw wszystkich istotnych tych rzeczy związanych z śledzeniem parametrów jazdy, a można także modyfikować kompozycję i co pozytywne, jeden z widoków umożliwia umieszczenie mapy, i to nie tej fabrycznej, ale zintegrowanej z Android Auto czy Apple CarPlay, więc w ten sposób też można sobie to obserwować. Jedyna rzecz, która mi tutaj trochę doskwiera, to brak widoku bardziej eksponującego obrotomierz. Widać, że to wskazanie jest bardziej takie designerskie, żeby pasowało do wersji hybrydowych, ale gdy się jedzie z manualem, no to ten obrotomierz, na przykład tutaj, gdzie dużo miejsca się marnuje, mógłby być w jakiejś bardziej takiej tradycyjnej formie. Dostrajanie treści na zegarach odbywa się bezproblemowo przy pomocy przycisków z prawej strony kierownicy. Z lewej strony również trudności nie sprawia obsługa tempomatu. Multimedia, za nie odpowiada joystick za kierownicą, który jest niewidoczny, więc trzeba nauczyć się jego obsługi, ale ma on ergonomiczną budowę, więc nie mam do niego zastrzeżeń. 10-calowy ekran środkowy pojawia się w każdej wersji Bigstera w standardzie, a w Journey i Extreme dochodzi także fabryczna nawigacja, przy czym biorąc pod uwagę, że mamy bezprzewodową integrację z Android Auto i Apple CarPlay, bezprzewodową i też bezproblemową, jeśli chodzi o łączenie, i też dobra jest integracja tak samo interfejsu, że te wszystkie tutaj kontrolki pozostają po bokach, więc można się łatwo przełączać pomiędzy wszystkim, co oferuje i Android Auto, i to oprogramowanie Daci. Mamy też cały czas na przykład belkę od góry obecną. To ta fabryczna nawigacja zdecydowanie nie jest tutaj niezbędna. Interfejs ogólnie jest moim zdaniem przejrzysty. Nie ma żadnego przekombinowania, jeśli chodzi o rozmieszczenie chociażby menu. Grafika jest czytelna. Ekran też ma odpowiednią przekątną, więc obsługa jest wygodna.
Na plus oceniam także obecność fizycznego panelu klimatyzacji. Jest on częściowo fizyczny, ponieważ niektóre przełączniki, chociażby do podgrzewania foteli czy przedniej szyby, wymagają dotykania ekranu, ale jednak te kluczowe, zmiana temperatury, kierunku nawiewu, to wszystko ma swoje fizyczne i wygodne przełączniki. Jeśli chodzi o zdolności ładujące, to z przodu mamy złącze 12V, 2 USB-C, a także w dwóch topowych odmianach jest indukcyjna mata. Z tyłu, poza bazową wersją Essential, mamy kolejne 2 USB-C. W Bigsterze występują także takie elementy, które służą do montażu różnych dodatkowych akcesoriów. Chociażby można w ten sposób zamontować z tyłu coś takiego. Przed pasażerem również takie mocowanie występuje, a zestaw akcesoriów zawiera chociażby również taki wyciągany haczyk. Mamy także uchwyt na smartfona, który może być na pokładzie, jeśli jest potrzebny, albo można go w łatwy sposób zdemontować. Te mocowania, dopowiem jeszcze, nazywają się U-Clip, jakby ktoś chciał poszukać, co można w ramach tego systemu dokładnie mieć. Z kolei Bigstera ogólnie mieć można od 101 400 zł za wersję Essential z testowanym silnikiem i ta wersja jest już moim zdaniem używalna. To znaczy dostaje się na pokładzie manualną klimatyzację, kamerę cofania z czujnikami z tyłu, funkcjonalne ekrany w kabinie, tempomat, aluminiowe felgi 17 cali, więc na cuda nie ma co liczyć, ale zdecydowanie da się już takim Bigsterem jeździć. Jeśli komuś nie zależy po prostu na jak najtańszym aucie, to moim zdaniem lepiej jest dopłacić jednak do Expression, bo tam dochodzi dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, czujnik deszczu, elektroniczny hamulec postojowy i kilka innych rzeczy, za które długoterminowo byłbym skłonny dopłacić, ale za Extreme czy Journey już niekoniecznie. Obie wersje kierowane są do osób o trochę innych priorytetach, bo Extreme poza pakietem stylistycznym wprowadza od razu szklany dach, a w Journey go nie ma. Zamiast tego mamy powiedzmy bardziej przyziemne elementy jak elektryka fotela kierowcy czy klapy bagażnika. Zatem kto co lubi, w każdym razie w obu przypadkach są to rzeczy, bez których da się żyć, zatem wciąż najrozsądniejszy jest moim zdaniem Expression i ewentualnie jakiś pakiet zawierający najbardziej brakujące wyposażenie. Opcjonalnych paczek jest kilka i kosztują poniżej 3000 zł każda. Do Extreme też zresztą coś jeszcze można dokupić, bo 2300 zł kosztuje podgrzewanie foteli, kierownicy i przedniej szyby, a 2200 zł czujniki parkowania z przodu wraz z kamerami 360 stopni. Kamery niestety oferują bardzo słabą jakość, która kuje w oczy, no ale wciąż jest używalna. Większym problemem jest fakt, że system nie pozwala na wyświetlanie widoku z lotu ptaka, a można jedynie przełączać się po poszczególnych kamerach, przez co największa moim zdaniem zaleta kamer 360 stopni jest tutaj nieobecna i przyznam, nie rozumiem czemu. To znaczy, przy starych Daci'owych systemach mogłem jeszcze uwierzyć, że procesory nie wyrobiłyby przetwarzając obraz z 4 kamer naraz, ale patrząc jak teraz działa system multimedialny Bigstera, już żadnej wymówki nie widzę i ogólnie przez to dopłata do dodatkowych kamer niespecjalnie ma moim zdaniem sens. Na domiar złego, ta tylna bardzo rozciąga obiekty po bokach, co fałszuje odczucie odległości od nich. Bigster ma jednak regularne kształty nadwozia, zatem problemów z wyczuciem jego krańców bez elektronicznych asystentów jakichś zbyt dużych nie miałem. Pod kątem właściwości jezdnych samochód oferuje moim zdaniem rozsądny poziom, zwłaszcza pozytywnie oceniam zawieszenie, które jest dobrze zbalansowane i oferuje miękkie i skuteczne neutralizowanie nierówności, a zarazem odpowiednią stabilność w zakrętach. O ile oczywiście się nie szaleje, bo testowana Dacia nie ma żadnych sportowych cech w sobie i nie zachęca do ostrzejszej jazdy. Dzieje się tak chociażby za sprawą układu kierowniczego, który stawia niezbyt duży opór i jest też umiarkowanie bezpośredni, zatem do przemieszczania się z punktu A do B jest w porządku, ale nic więcej, co jak dla mnie w aucie tego typu nie jest niczym negatywnym. Lekko pracująca kierownica sprawdza się także w mieście w połączeniu z niezłą zwrotnością, przy czym Bigster z testowanym układem napędowym jest moim zdaniem bardziej przeznaczony do podróży w trasy, a przyjemniejszymi do jazdy miejskiej byłyby pewnie warianty z automatami. Testowany model Daci oferuje je w wersji Full Hybrid 155 koni, gdzie mamy silnik 1.8 i dodatkowo możliwość pokonywania części dystansu tylko na prądzie. W ofercie pojawiła się także ciekawa kombinacja z takim silnikiem jak w aucie testowym, to znaczy z instalacją LPG, ale zestawionym z napędem na 4 koła i dwusprzęgłowym automatem o 6 przełożeniach. Taka kombinacja brzmi naprawdę ciekawie, zwłaszcza że przez długi czas brakowało w Daciach wariantu bardziej terenowego z automatyczną skrzynią. Przy czym mówimy wtedy o podwyżce cen o 15-18 tysięcy złotych względem tego, co znalazło się pod maską testówki, zatem dużej różnicy.
Poza bazowym Essential, droższe silniki można jednak dowolnie łączyć z wersjami wyposażeniowymi, zatem można też wybrać swoje priorytety i chcąc automat, nie trzeba od razu być skazanym na topowe wyposażenie. I chociażby taką kombinację Expression i hybrydę można mieć także za 1558 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlys Polska. Rata taka możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%. Dodatkowo wpisując w uwagach do zamówienia Wahacz Free można mieć darmowe dostarczenie wybranego auta. Link do oferty wrzuciłem w opisie filmu. W kabinie Bigstera nie ma żadnych dekoracyjnych źródeł światła, a instrumenty pokładowe podświetlone zostały na kolor biały, co powoduje, że nie ma tutaj żadnego stylistycznego urozmaicenia, ale za to jest czytelnie, tym bardziej, że wszystkie przyciski przełączniki doczekały się podświetlenia. Z przodu w testowanym modelu mamy typowy dla współczesnych Daci i też ładnie wyglądający według mnie wzór segmentów do jazdy dziennej, które czasami częściowo stają się kierunkowskazami. Z przodu obecne są LEDy, w kierunkowskazach w lusterkach mamy za to żarówki. A z tyłu występuje trochę zbyt prosty jak na mój gust wzór świateł pozycyjnych, jak na to co można spotkać z przodu. Też szkoda, że w tej części nadwozia mamy żarówkowe kierunkowskazy. To jest jednak kosmetyka. Użytkowym minusem świateł Bigstera jest fakt, że drogowe również są żarówkowe i tylko mijania są LEDowe, co tworzy cieplejszo-chłodniejszy miks kolorystyczny przed samochodem i o ile w jakimś Sandero coś takiego można zaakceptować, to w Bigsterze nie powinno mieć jednak miejsca. Światła mijania umieszczone są w odbłyśnikach i oferują odpowiednią moc świecenia, ale już bardzo przeciętną precyzję odcinania obszaru jasnego od ciemnego, więc widać tutaj budżetowość. Na tylnej kanapie po ustawieniu przedniego fotela pod siebie, na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też jest ok, nawet pomimo obecności panoramicznego dachu, głowa ląduje w naturalnym ułożeniu tutaj na jego krańcu i od podsufitki dzieli mi jeszcze taki margines. Tunel środkowy jest w testowanym modelu w umiarkowanym stopniu wystający. Tylna kanapa prezentuje się tak, mamy w niej rozkładany podłokietnik, ale taki trochę oszukany, ponieważ po prostu składa się 1/3 tylnej kanapy. Tam jest uchwyt na kubki, ale gdy się to zrobi, no to mamy bezpośredni dostęp do bagażnika. Bagażnik Bigstera w testowanej wersji ma 609 cm3, o 58 mniej niż w wariancie tylko benzynowym, tyle zajmuje butla z gazem, ale około 50 więcej niż w przypadku hybrydy albo tego z napędem na 4 koła. Kufer ma umiarkowanie wysoki próg załadunkowy, duży otwór na wysokość, chociaż dosyć wąski, oraz regularne kształty. Na bokach znaleźć można tutaj kieszenie w nadkolach. Jest także z lewej strony klips do montażu akcesoriów. Są tradycyjne haczyki na jakieś torby. Z prawej strony mamy łącze 12V. Są także dźwignie do składania oparć w drugim rzędzie. Podłoga w Bigsterze jest podwójna. Ja dostałem jeszcze egzemplarz z taką dodatkową matą, ale pod tym mamy demontowalne półki, a jeszcze pod nimi znajduje się butla z gazem. Z kolei tankowanie tego gazu odbywa się z tego samego miejsca co benzyny. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie dostaje się podłogę bez wyraźnego uskoku, jedynie z lekko unoszącymi się oparciami. Podsumowując, Dacia Bigster to ogólnie udane auto, przestronne, nieźle jeżdżące i w testowanej konfiguracji aż nadto wyposażone. Spokojnie wybierając moim zdaniem Extreme bez dodatków można już osiągnąć odpowiedni poziom. Problemem tego modelu jest jednak aktualna konkurencja, bo w okolicach 120-130 tysięcy złotych wyrosło na rynku wiele chińskich SUV-ów, nad którymi Dacia ma w części obszarów przewagę. Na przykład według mnie ogólnie lepiej przemyślane multimedia i przystępniejszą obsługę, a także zróżnicowaną paletę sprawdzonych silników, czy to dla fanów hybryd, czy tak jak w testówce LPG. Z drugiej strony Chińczycy pod kątem jakości wykonania czy technologii, jak na przykład światła czy jakość kamer są górą, też ich auta wyglądają nieraz na droższe pomimo zbliżonej do Daci ceny. Zatem wybór Bigstera zależy w dużej mierze od tego, kto ma jakie priorytety. Jeśli ktoś poszukuje może mniej bajeranckiej, ale pewniejszej konstrukcji, to Dacię moim zdaniem warto sprawdzić, bo to ogólnie udane auto. I to wszystko, co przygotowałem o Bigsterze. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!